Witam wszystkich na kanale Tomki z Pompa Ciepła jak zrobić. W tym filmie pokażę Wam, jak tutaj zrobiłem swój własny monitoring, jak to wszystko działa i generalnie powiem Wam, jak to wszystko zrobiłem. Wiele osób tutaj do mnie pisało, pytało się, jak to wykonałem, z jakich komponentów, co tutaj ten cały system zawiera, z całym tym interfejsem. Oczywiście wszystko Wam opowiem od początku do końca, jak to zrobiłem. Na początku troszeczkę w skrócie powiem Wam, jakich komponentów użyłem i jak jest to wszystko zbudowane. Tak w skrócie zacznijmy od początku. Jest to projekt, który jest zbudowany z klimatyzatora typu split o mocy nominalnej 5 kW i mocy grzewczej niecałe 6 kW. Jest to jednostka zewnętrzna, która ma w sobie sprężarkę zwykłą rotacyjną na kapilarze oraz z wymiennikiem dwurzędowym. Następnym elementem jest tutaj wymiennik ciepła typu rurowy. Jest to wymiennik zrobiony na zamówienie, także jeżeli ktoś by chciał taki wymiennik sobie zakupić, oczywiście polecam tutaj moją grupę Pompa Ciepła jak zrobić. Tam wszystko można po prostu znaleźć i się o wszystkim dowiedzieć. Następnym elementem jest tutaj pompa wody obiegowej. Jest to pompa Grundfos ze sterowaniem PWM, którą w przyszłości będę chciał oczywiście używać do sterowania tutaj przepływem wody. I ostatnim elementem jest oczywiście bufor. Jak widzicie, jest to bufor firmy Kospel o pojemności 300 litrów. Dobrze, jeśli chodzi o sterowanie tutaj całą pompą ciepła, użyłem tu oryginalnej płyty głównej z jednostki wewnętrznej i ona w sumie steruje całą tutaj pompą ciepła. Jeśli chodzi, jak jest to zrobione, ja zrobiłem w ten sposób, że użyłem tutaj jednego czujnika, tak zwanego room sensor, który steruje tutaj całą pracą całej pompy. Jest tutaj czujnik, który umiejscowiony jest na buforze, jest on umiejscowiony mniej więcej na środku. I generalnie jest tak, że zasymulowałem sobie tutaj czujnik oryginalny od pompy, ten czujnik room, który jest odpowiedzialny za całą pracę tej pompy. Powiem Wam tak, że ustawiłem sobie tak, że na pilocie mam ustawione mniej więcej 19 stopni, gdzie mogę sobie sterować plus minus przydziałem od 16 do 30 stopni, czyli mam możliwość podniesienia temperatury do około 55 stopni, a także mam możliwość jej ustawienia przykładowo poniżej, przykładowo do 40 stopni. Wszystko jest tutaj zrobione za pomocą rezystora, który jest wpięty szeregowo do czujnika room sensor. I tylko on praktycznie jest odpowiedzialny za całą tutaj pracę tej pompy. Jak widzicie, wszystko działa jak należy. Jest to tak zrobione, jeżeli jak chodzi o ustawienia. Jeżeli ustawimy sobie przykładowo, w moim przypadku jest to 48 stopni, pompa załącza się przy temperaturze około 46 stopni i wyłącza się przy temperaturze około 50 stopni. Tak ten system jest zbudowany. Dobrze, przejdziemy teraz może do takich bardziej tutaj ciekawszych rzeczy, jak to wszystko zrobiłem, z jakich elementów zrobiłem, jak ten interfejs wygląda, jak to wszystko zostało stworzone. Powiem tak od początku. Podstawą jest tutaj z całego sterowania tutaj tej pompy, a czyli nie sterowania, jest monitoringiem, chociaż też sterowania, bo w przyszłości będę też to robił, ale podstawą jest tutaj Raspberry Pi, na której wgrałem Domoticza, jak widzicie. Domoticz jest bardzo przyjaznym programem, na którym można po prostu robić różne rzeczy. Jest to po prostu darmowy program, który można sobie ściągnąć oczywiście i sobie tutaj wgrać na Raspberry Pi. Raspberry Pi służy mi jako serwer danych, po prostu Domoticz, który zbiera wszystkie dane z wszystkich sensorów za pomocą tutaj ESP8266. Zbiera wszystkie dane, przykładowo temperatur, a także różnego rodzaju włączniki lub wyłączniki, jak tutaj widzicie, i po prostu przesyła to
to Raspberry Pi, gdzie po prostu cały proces tam się tworzy. Wszystko jest zbudowane na zasadzie komunikacji Wi-Fi, także tutaj nie trzeba jakichś kabli ciągnąć. Generalnie powiem Wam, mógłbym to zrobić na samej malinie, ale wtedy bym musiał po prostu do każdego tutaj portu GPIO podłączać po prostu przewody. Ja sobie po prostu ułatwiłem życie i zrobiłem tutaj całą komunikację. Wszystkie sensory podłączyłem pod ESP8266, gdzie ten moduł przesyła dane przez Wi-Fi do Raspberry Pi, no i gdzie te wszystkie procesy się tworzą. Oczywiście całym tutaj interfejsem jest tutaj Domoticz. Krótko opisałem Wam, jak to jest zbudowane, jak to jest podłączone, jak to wszystko działa. Jeżeli przejdziemy tutaj już do samego interfejsu, jak widzicie, tutaj omówię Wam mniej więcej, jak to wygląda. Może od początku. Tutaj w lewym górnym rogu są trzy przyciski: Start, Auto i Stop. Auto sobie zrobiłem taki przycisk, że on, jeżeli go wcisnę, ta jednostka po prostu sobie pracuje, tak jak mówiłem wcześniej, z setpointem 48 stopni, start 46 i stop jednostki jest przy 50 stopni. Oczywiście w każdej chwili mogę sobie ją wyłączyć, przyciskając tutaj przycisk stop i jednostka automatycznie się wyłącza. Wyłącza się w ten sposób, że nie wyłączam tutaj zasilania jej, ale wyłączam ją po prostu symulując tutaj ten właśnie room sensor, czujnik temperatury. Nacisnę tutaj przycisk stop, jest przystawienie po prostu rezystancji i jednostka automatycznie się włącza, myśląc, że już ten bufor nagrzała i po prostu ją zatrzymuje już automatycznie swoim tutaj algorytmem. Tak samo wygląda przycisk Start. Start wygląda w ten sposób, że zmniejszam po prostu rezystancję. Jednostka myśli, że po prostu jest za niska temperatura i trzeba po prostu włączyć ją, załączyć jednostkę, by ją nagrzała. Tak po prostu to prosto wykonałem w bardzo prosty sposób. Oczywiście ja tutaj nie ingeruję nic tutaj w całą tutaj pracę tutaj tej jednostki, tego procesu. Ja po prostu symuluję sobie tylko jednym czujnikiem temperatury i zmieniam po prostu sobie rezystancję. Po prostu tak zwanie oszukuję tutaj jednostkę. Jeżeli chodzi tutaj o dalsze tutaj parametry, na dole z lewej strony tutaj mamy parametry typu jak napięcie, jaka jest aktualna pobór energii przez jednostkę i tutaj na samym końcu jest pokazane, jaki prąd pobiera. Jest to po prostu, tak można powiedzieć, aktualne zużycie energii przez jednostkę. Przejdziemy dalej. Po prawej stronie, w prawym dolnym rogu, po kolei jest tutaj już, można powiedzieć, zrobiłem sobie licznik energii, która sumuje całą energię pobraną przez jednostkę od początku jej pracy. Następnym tutaj elementem jest, sobie tutaj przekalkulowałem kilowaty na złotówki. Zrobiłem sobie taki przelicznik, że 1 kW przeliczyłem na 0,75 groszy. Tak aktualnie po prostu płacę w tej chwili. Oczywiście to może się zmienić, w każdej chwili ja też to mogę zmienić i tutaj nie ma żadnego problemu. Następnym tutaj parametrem jest zużycie jednostki w przeciągu 24 godzin. Nie mylić tego, że 24 godziny tutaj tyle pobiera. To jest tylko taki mój parametr, ile jednostka by pobrała, gdyby pracowała przez pełne 24 godziny, czyli jeżeli byśmy ją załączyli o 12 po południu i wyłączyli ją o 12 po południu, to taką moc ona by pobrała. To jest taki po prostu dla mnie taki parametr, który po prostu sobie zrobiłem. Tutaj następnie jest to samo, tylko po prostu przeliczyłem to już na złotówki, ile jednostka by skonsumowała tutaj pieniążków, żeby po prostu pracować przez 24 godziny. Oczywiście jest to zrobione na podstawie tutaj tego głównego licznika. Oczywiście
Parametrów tutaj, które mogę sobie zrobić, jest wiele. Przeliczać w jedną i w drugą stronę, także tutaj tylko wyobraźnia mnie tutaj powstrzymuje. Generalnie powiem Wam, że nie chciałem tutaj robić zbyt dużo. Te podstawowe mi w zupełności wystarczą, żeby sobie tutaj monitorować tą całą jednostkę. Następnym parametrem tutaj, jak widzicie, jest parametr COP. Jest to parametr, który mówi nam, jak wydajna jest ta jednostka. Ja to sobie zrobiłem tak, że nie użyłem tu żadnego tutaj miernika, czujnika przepływu, nie kupowałem tutaj żadnego tutaj ciepłomierza, bo po prostu szkoda było pieniędzy mi na to i zrobiłem w ten sposób, że mając tutaj energię, mając temperatury, mając różnicę tutaj temperatur, wszystko można powiedzieć, mam wszystkie dane. Mam też pompę, która wiem przy danej mocy, przy 100% przepływie wody, wiem mniej więcej ile to jest. Teoretycznie oczywiście tylko ten parametr jest nieznany, chociaż jest znany, ja go po prostu sobie przyjąłem. Zrobiłem tak, że 100% przepływu to jest około, to jest w moim przypadku, w mojej pompie 1600 litrów na godzinę. I po prostu sobie to przeliczyłem na odpowiednie jednostki. Jeżeli włączę po prostu tą pompę, ona się załącza z maksymalną mocą, maksymalnym przepływem. Jej maksymalny przepływ, jak mówiłem, jest 1600 litrów na godzinę. Także przeliczyłem sobie to według wzorów tutaj ogólnodostępnych na internecie. Można sobie po prostu znaleźć takie coś. Tak samo to przelicza taki, można powiedzieć, ciepłomierz, który go zakupujemy. I przeliczyłem sobie po prostu w ten sposób na podstawie wzoru. Odjąłem mniej więcej 10% na różnego rodzaju straty i różnego rodzaju inne rzeczy, opory i tym podobnie. Także według tego przeliczenia mam aktualny tutaj parametr COP, jak widzicie, i nie trzeba tutaj mieć żadnego przepływomierza wody czy innych rzeczy, innych takich dodatkowych rzeczy i bardzo kosztownych oczywiście, żeby sobie to obliczyć. Jest to po prostu bardzo prosta sprawa, robimy to na podstawie tutaj skryptów, które po prostu sobie wpisujemy tutaj w domowniczu. Nie jest to jakaś tam rzecz, która naprawdę jest mega trudna. Tutaj w prawym górnym rogu mam też temperaturę, można powiedzieć, taką główną. Taki czujnik sobie umieściłem w salonie, który tak mniej więcej mi określa, jaką temperaturę tutaj mam. Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, bo ja generalnie nie mam tutaj w swoim domu grzejników, nie mam też podłogówki. Ja tutaj ogrzewam stricte powietrzem za pomocą rekuperacji i powiem Wam, że system się rewelacyjnie sprawdza. Jeszcze kilka słów na temat zalet takiego monitoringu. Oczywiście zrobiłem to po to, żeby w przyszłości sobie tutaj optymalizować pracę tego systemu, żeby z niej wycisnąć jak najwięcej. Możemy sobie tutaj na każdej czujce temperatury możemy sobie zobaczyć wykresy, jak one wyglądają, jak ta jednostka pracowała w przeciągu dnia, miesiąca, przykładowo też roku. Wszystkie tutaj logi są zapisane oczywiście na Raspberry Pi. Także mamy też możliwość zrobienia sobie nakładania wykresów wszystkich, które nas interesuje, na jeden wykres i po prostu sprawdzenia sobie, jak ta jednostka działa. Następną zaletą jest oczywiście, że możemy sobie tutaj podejrzeć to online, możemy sterować i wyłączać jednostkę z każdego punktu na świecie, nie ma z tym problemu. Możemy użyć tutaj zewnętrznego IP, a także możemy użyć przykładowo jakichś programów. Ja przykładowo używam, bo nie mam zewnętrznego IP, operator mi takiego IP nie udostępnia, dlatego użyłem sobie tutaj takiego programu jak AnyDesk. Można sobie użyć jakiegoś innego oczywiście, także jak widzicie, wszystko fajnie widać i fajnie to działa. Oczywiście jak ktoś jest zainteresowany, jak to zrobiłem od początku, filmy są na moim kanale, można sobie tutaj obejrzeć, jak to od początku wszystko robiłem, krok po kroku, po kolei. Pod filmem oczywiście podlinkuję wszystkie te urządzenia, które tutaj użyłem. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie zakupić, linki są pod filmem, możecie sobie tutaj zobaczyć. Jeżeli film się podobał, oczywiście wiecie, co zrobić. Jeżeli macie jakieś pytania,
piszcie w komentarzach, na pewno odpowiem na wszystkie Wasze wątpliwości, jak to zrobiłem i jak to zrobić. Także zapraszam do następnych odcinków i do usłyszenia. Cześć!